Split. Największe miasto Dalmacji położone nad Adriatykiem. Jego sercem jest pałac Dioklecjana, dawna rezydencja rzymskiego cesarza, która była tak ogromna, że z czasem w jej murach powstało Stare Miasto. W tym filmie zabierzemy Was do Splitu. Pospacerujemy nad morską promenadą, zajrzymy do dawnego pałacu, zobaczymy eleganckie place, wzgórze Marian, punkty widokowe i spokojniejsze zakątki miasta. Ta część chorwackiego wybrzeża to jednak nie tylko Split. Odwiedzimy też twierdzę Klis z widokiem na wybrzeże, zgubimy się w kamiennych uliczkach Trogiru i spojrzymy na imponujący kanion rzeki Cetiny w Omiszu. Zapraszamy w podróż po Splicie i okolicach. Wiele osób zwiedzanie Splitu rozpoczyna od Rivy, czyli słynnej nadmorskiej promenady. Z jednej strony można zobaczyć tu Adriatyk i łodzie kołyszące się w porcie, a z drugiej mury dawnego pałacu cesarskiego, który był tak ogromny, że z czasem w jego obrębie zaczęło powstawać średniowieczne miasto. To jedna z najbardziej turystycznych części Splitu i miejsce, w którym najlepiej czuć nadmorską stronę miasta. Warto pospacerować nabrzeżem, bo dobrze widać stąd morze, port i zabudowę ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. Obok promenady znajduje się Plac Republiki. Otaczają go neorenesansowe arkady, inspirowane zabudową Placu Świętego Marka w Wenecji. Z placu można przejść na Marmontową, jedną z najbardziej znanych ulic w centrum. W pobliżu końca ulicy stoi Chorwacki Teatr Narodowy, zbudowany pod koniec XIX wieku. Początkowo występowały tu głównie włoskie grupy teatralne, a z czasem teatr stał się jednym z najważniejszych miejsc kulturalnych w mieście. Stąd już tylko kilka kroków dzieli nas od najstarszej części miasta – kamiennego labiryntu, który powstał wewnątrz dawnego pałacu Dioklecjana. Pałac Dioklecjana to jeden z najlepiej zachowanych rzymskich kompleksów nad Adriatykiem. Jego budowę rozpoczęto prawdopodobnie pod koniec III wieku. Powstał jako przyszła rezydencja cesarza Dioklecjana, który był jednym z najpotężniejszych władców późnego cesarstwa rzymskiego. Nie był to jednak pałac w dzisiejszym rozumieniu. Bardziej przypominał połączenie cesarskiej rezydencji, twierdzy i małego miasta. Otaczały go mury obronne, wieże i 4 główne bramy: złota, srebrna, żelazna i brązowa. Najważniejszą z nich była Złota Brama, znajdująca się po północnej stronie kompleksu. Podwójne przejście utrudniało dostanie się do środka, więc nawet jeśli napastnicy pokonali pierwszą bramę, trafiali do zamkniętej przestrzeni kontrolowanej przez obrońców. Przy Złotej Bramie stoi pomnik Grzegorza z Ninu. Był średniowiecznym biskupem, który walczył o to, by w kościołach można było używać języka zrozumiałego dla miejscowych, a nie tylko łaciny. Dziś gromadzi się pod nim wiele osób, bo jak mówi legenda, potarcie dużego palca u jego stopy przynosi szczęście i pozwala wrócić do Splitu.
Najbardziej reprezentacyjną częścią pałacu był perystyl, czyli prostokątny dziedziniec otoczony kolumnami. W czasach rzymskich cesarz pojawiał się tu podczas uroczystości, a kolumny, łuki i monumentalne budowle miały podkreślać rangę tego miejsca. Z perystylu prowadziły przejścia do najważniejszych części pałacu, w tym do cesarskich apartamentów i budowli sakralnych. Dziś to miejsce spotkań, koncertów, ulicznych występów, a czasem nawet ślubów. Perystylu strzeże egipski sfinks. I to nie rzymska kopia, tylko prawdziwy zabytek sprzed około 3500 lat. Dioklecjan sprowadził do pałacu więcej takich rzeźb. Najczęściej mówi się, że było ich 12. Chciał w ten sposób podkreślić jego prestiż i rangę cesarskiej rezydencji. Przy perystylu powstało mauzoleum Dioklecjana, w którym cesarz został pochowany po śmierci. Kilka wieków później budowla zmieniła funkcję i została przekształcona w katedrę świętego Dujama. Jej historia jest przewrotna, bo dawny grobowiec władcy kojarzonego z prześladowaniami chrześcijan stał się jedną z najważniejszych świątyń miasta. Według tradycji to właśnie za panowania Dioklecjana zginął święty Dujam, późniejszy patron Splitu. Katedra do dziś zachowała charakterystyczny ośmiokątny kształt dawnego mauzoleum. W środku można zobaczyć bogate dekoracje i elementy z czasów rzymskich. Przed wejściem warto zwrócić uwagę na drewniane drzwi z XIII wieku, ozdobione scenami z życia Chrystusa. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Nad świątynią góruje smukła dzwonnica, której budowę rozpoczęto w XIII wieku. Dziś to najlepszy punkt widokowy na Starym Mieście. Z góry widać dachy dawnego pałacu, port, morze i okoliczne wyspy. Do katedry, skarbca i na dzwonnicę obowiązują bilety. Można wybrać bilet łączony, jeśli chcecie zobaczyć wnętrze świątyni, wejść na wieżę i zajrzeć do części muzealnej z cennymi zabytkami sakralnymi oraz starymi rękopisami. Za perystylem znajdował się westybul. W czasach Dioklecjana prowadził do prywatnej części rezydencji. Dziś to wysoka, okrągła sala o prostej formie i świetnej akustyce. Dawniej była bogato dekorowana, a jej wnętrze miało przygotowywać odwiedzających na wejście do najważniejszej części rezydencji. Dziś pełne sklepienie już się nie zachowało, dlatego przez otwór u góry wpada światło. W środku często można usłyszeć śpiewających muzyków, bo dźwięk niesie się tu wyjątkowo dobrze. Pod westybulem i cesarskimi apartamentami rozciągają się podziemia pałacu Dioklecjana. Jeden z najlepiej zachowanych fragmentów całego kompleksu. Ich układ w dużej mierze odpowiadał rozplanowaniu pomieszczeń znajdujących się wyżej. Dlatego są one cennym źródłem wiedzy o tym, jak wyglądał pałac w czasach rzymskich. To masywna kamienna przestrzeń ze sklepionymi salami, korytarzami i ścianami z lokalnego wapienia. Część podziemi jest dziś ogólnodostępna.
i prowadzi w stronę nadmorskiej promenady. Znajdują się tu stoiska z biżuterią, obrazami i rękodziełem, a czasem organizowane są tu niewielkie targi. Do bardziej rozbudowanej części podziemi można wejść tylko z biletem. Podziemia Pałacu Dioklecjana były też planem filmowym Gry o Tron, bo kręcono tu sceny rozgrywające się w Meereen, między innymi te związane ze smokami Daenerys. W sakralnej części pałacu, niedaleko perystylu, powstała świątynia Jowisza. Dla Dioklecjana miało to szczególne znaczenie, bo cesarz często podkreślał swój związek z najważniejszym bogiem rzymskiego panteonu. Później świątynia zmieniła funkcję i została przekształcona w chrześcijańskie baptysterium, czyli miejsce udzielania chrztu. Z perystylu prowadzi do niej najwęższa uliczka Splitu, nazywana Pusti Mida Progem, czyli pozwól mi przejść. Sama budowla stoi na podwyższeniu, a przed wejściem znajduje się egipski sfinks. Z zewnątrz uwagę przyciąga bogato rzeźbiony portal. W środku najcenniejszym elementem jest kasetonowe sklepienie, które pokazuje kunszt rzymskich budowniczych. Dziś znajdują się tu m.in. 2 kamienne sarkofagi średniowiecznych biskupów Splitu oraz brązowa figura świętego Jana Chrzciciela. Po śmierci Dioklecjana pałac nadal pełnił ważną funkcję, ale z czasem coraz bardziej zmieniał charakter. Przez pewien okres pozostawał pod wpływami Bizancjum, a w VII wieku stał się schronieniem dla mieszkańców pobliskiej Salony, zniszczonej podczas najazdów. Wtedy dawna cesarska rezydencja zaczęła stopniowo zamieniać się w miasto. W kolejnych stuleciach w obrębie rzymskich murów powstawały domy, kościoły, place i wąskie uliczki. Najbardziej niezwykłe jest chyba to, że spacerując po tych kamiennych uliczkach, tak naprawdę chodzimy po dawnym pałacu. Dziś jest to tętniąca część miasta, pełna ludzi, restauracji i interesów, więc trudno wyobrazić sobie, że kiedyś był to monumentalny pałac cesarski. Po wyjściu poza mury dawnego pałacu warto zajrzeć na Plac Narodowy. To jedna z pierwszych części Splitu, która zaczęła rozwijać się poza pałacem Dioklecjana. Od średniowiecza był to jeden z głównych placów miasta, miejsce handlu, spotkań i codziennego życia. Z czasem otoczyły go kamienice, pałace i dawny ratusz. Kilka kroków dalej znajduje się plac owocowy. Jego nazwa przypomina o czasach, gdy handlowano tu owocami przywożonymi z okolicznych wsi. Nad placem góruje wieża wenecka, pozostałość dawnych fortyfikacji i pamiątka po okresie, gdy miasto znajdowało się pod wpływami Republiki Wenecji. W centralnej części placu stoi pomnik Marka Marulicia, pisarza nazywanego ojcem literatury chorwackiej. Po zwiedzeniu centrum warto pójść dalej, w stronę portu rybackiego i mariny. Przy nabrzeżu kołyszą się łodzie, obok cumują jachty, a w kawiarniach można odpocząć z widokiem na morze.
tej części Splitu znajduje się park Sustipan, położony na klifie nad Adriatykiem. Jego nazwa pochodzi od dawnego klasztoru świętego Szczepana, który wzniesiono tu w średniowieczu. Przy niewielkim kościele widać dziś jego fragmenty. Na początku XIX wieku założono tu pierwszy miejski cmentarz w Splicie, po którym zachowała się glorieta. Największą atrakcją parku są jednak rozległe widoki na port, Stare Miasto i morze. Jeszcze lepszy widok na Split czeka na wzgórzu Marian, które jest zieloną częścią miasta, położoną obok historycznego centrum. Porastają je lasy sosnowe, między którymi poprowadzone są ścieżki spacerowe. Najwyższy punkt to Telegrin, wznoszący się na 178 metrów nad poziomem morza. Ze szczytu roztaczają się piękne widoki na Split, port, Adriatyk, zatoki i okoliczne wyspy. Na wzgórze Marian najłatwiej ruszyć z zachodniego krańca Riwy, niedaleko kościoła i klasztoru świętego Franciszka. Wejście nie jest trudne, ale do pokonania jest sporo schodów, więc warto przygotować się na krótkie podejście. Żeby zobaczyć panoramę miasta, nie trzeba iść na sam szczyt. Niżej przy kawiarni znajduje się popularny punkt widokowy, z którego również można spojrzeć na Split. U podnóża wzgórza Marian leży jedna z najstarszych dzielnic Splitu. To Veli Varosh, labirynt wąskich i krętych uliczek oraz kamiennych domów, w których przez stulecia mieszkali głównie rybacy, rolnicy i zwykli mieszkańcy. Dlatego dziś można tu poczuć bardziej lokalną i spokojniejszą stronę miasta. Nie brakuje tu też schodów, małych placyków i kotów. W Splicie znajduje się też kilka plaż, na których można odpocząć po zwiedzaniu. Najbliżej centrum leży plaża Baczwice. To piaszczysta zatoka z łagodnym wejściem do morza. To jedna z najpopularniejszych plaż w mieście, ale nie jedyna. Kolejne miejsca do kąpieli rozciągają się wzdłuż wybrzeża, zarówno w stronę wschodnią, jak i w kierunku Marianu. Kilka kilometrów od centrum Splitu leży Solin, a w nim ruiny starożytnej Salony. W czasach rzymskich było to jedno z najważniejszych miast tej części Adriatyku. W okresie największego rozwoju mogło liczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Salona zaczęła tracić znaczenie w VII wieku, po najazdach Awarów i Słowian. Część mieszkańców schroniła się wtedy w pobliskim pałacu Dioklecjana. Od tego momentu Split zaczął stopniowo przejmować znaczenie dawnej Salony. Dziś w Solinie znajduje się jeden z najważniejszych terenów archeologicznych w Chorwacji. Ruiny są rozrzucone na dużej przestrzeni, więc zwiedzanie przypomina spacer po dawnym mieście. Można tu zobaczyć pozostałości murów miejskich, term, wczesnochrześcijańskich kościołów, dawnych miejsc pochówku i rzymskiego amfiteatru.
Niedaleko Splitu wznosi się twierdza Klis, położona wysoko nad okolicą na skalistym wzniesieniu. Przez stulecia kontrolowała drogę prowadzącą z wybrzeża w głąb Dalmacji, dlatego miała duże znaczenie strategiczne. Ogromną rolę odegrała zwłaszcza w czasie walk z Osmanami, kiedy broniła dostępu do wybrzeża. Dziś można przejść się po jej murach, dziedzińcach i kamiennych korytarzach. Ale największe wrażenie robi położenie twierdzy. Z jej murów roztacza się widok na Split, Solin, Adriatyk i przełęcze prowadzące w głąb lądu. Twierdzę Klis znają też fani gry o tron. W serialu twierdza pojawiła się jako część Meereen, jednego z miast zdobytych przez Daenerys. Ze Splitu warto pojechać do Trogiru, jednego z najładniejszych miasteczek w całej Dalmacji. Trogir wyróżnia się niezwykłym położeniem, bo jego stare miasto leży na niewielkiej wyspie niedaleko stałego lądu. Wystarczy przejść przez jeden z mostów, by przenieść się w labirynt wąskich, kamiennych uliczek, które zachowały średniowieczny układ. Dlatego stare miasto Trogiru wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na Stare Miasto prowadzą dwie historyczne bramy. Brama północna od strony lądu i brama południowa, zwana też morską, od strony nabrzeża. Wystarczy przekroczyć jedną z nich, żeby znaleźć się w labiryncie wąskich, kamiennych uliczek, które prowadzą na niewielkie place. Wśród gęstej zabudowy stoją renesansowe i barokowe kamienice, z czasów, gdy ta część Dalmacji znajdowała się pod panowaniem Republiki Weneckiej. Najważniejszym zabytkiem Trogiru jest katedra Świętego Wawrzyńca. Budowano ją przez kilka stuleci, dlatego w jej bryle widać elementy różnych stylów. Najsłynniejszą częścią jest portal Mistrza Radowana, jedno z najcenniejszych dzieł sztuki w całej Chorwacji. W środku znajduje się kaplica świętego Jana Trogirskiego, której ściany pokrywają rzeźbione dekoracje. Warto też wejść na dzwonnicę, bo z góry widać Starówkę, Nabrzeże i okoliczne wyspy. Przy placu Jana Pawła II stoją najważniejsze budynki dawnego Trogiru. Ratusz, miejska loggia, pałac Cipiko oraz kościół świętego Sebastiana z wieżą zegarową. Kościół zbudowano jako podziękowanie za ocalenie miasta od zarazy, a loggia była miejscem załatwiania spraw publicznych. Przy bramie południowej znajduje się jeszcze jedna, mniejsza loggia. Dawniej mogli tu przeczekać podróżni, którzy dotarli do Trogiru po zamknięciu bram miejskich i musieli zostać przed wejściem do miasta aż do rana. W Trogirze warto przejść się promenadą wzdłuż nabrzeża, bo widać tu łodzie, kamienne fasady i fragmenty murów. Spacer prowadzi aż do twierdzy Camerlengo, XV-wiecznej warowni z czasów Wenecjan, która dawniej strzegła miasta od strony morza. Omisz wyróżnia się niesamowitym położeniem. Leży u ujścia Cetiny, w miejscu, gdzie rzeka wypływa z wąskiego kanionu i wpada do Adriatyku.
Takie położenie przez wieki decydowało o znaczeniu Omisza. Miasto zasłynęło jako siedziba piratów, którzy wykorzystywali ujście rzeki, skały i naturalne osłony terenu do kontrolowania tej części Adriatyku. O pirackiej przeszłości przypominają dziś dwie twierdze górujące nad miastem. Niżej znajduje się twierdza Mirabela, położona tuż nad starym centrum. Wejście na nią nie jest trudne i prowadzi wąskimi przejściami. Twierdza ma kilka poziomów, z których można spojrzeć na dachy Omisza, ujście Cetiny i morze. Znacznie wyżej stoi twierdza Fortica, położona około 300 metrów nad poziomem morza. Podejście jest dłuższe i bardziej wymagające, ale widoki wynagradzają podjęty wysiłek. Ze szczytu widać kanion Cetiny, całe miasto, Adriatyk i okoliczne wyspy. Po zejściu z punktów widokowych można przejść przez stare centrum Omisza z kamiennymi uliczkami, niewielkimi placami i śladami dawnej zabudowy. Stąd blisko już nad Cetinę, skąd ruszają rejsy, raftingi i zipline nad kanionem. Przy ujściu rzeki do Adriatyku rozciąga się plaża, gdzie można odpocząć albo przejść się wzdłuż brzegu. Warto odejść kawałek dalej, by zobaczyć imponujące góry wznoszące się nad zabudową. Ze Splitu można popłynąć na chorwackie wyspy, między innymi Brač, Hvar czy Šolte. Dlatego miasto jest dobrą bazą do dalszego odkrywania Dalmacji. Można stąd zaplanować także wycieczkę do Parku Narodowego Krka albo Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Wyspy i parki zostawiliśmy sobie na kolejny wyjazd. Dajcie znać, jakie miejsca w Chorwacji najbardziej Was interesują. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować udany wyjazd do Splitu i okolic. A jeśli planujecie dłuższą podróż po Dalmacji, zajrzyjcie także do naszych filmów o Dubrowniku i Rywierze Makarskiej. Zachęcamy też do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, żeby nie ominęły Was kolejne materiały.